Znacie to uczucie, gdy zaplanujecie co do sceny swój film o surfingu, ale po 10 dniach na Sri Lance musicie przerwać wyjazd, bo świat ogarnia pandemia? Zapraszam na film o surfingu Urwany w połowie. In the 70s, the shortboard took over. To nasza ekipa po raz kolejny na Sri Lance. Byliśmy tu już 2 lata temu. Przyjechaliśmy tutaj dalej uczyć się surfingu. Bo widzicie, surfing nie jest łatwy. Surfing to sport dla ludzi lubiących się wiecznie uczyć. Na pewno znacie jakiegoś głupca, który jednakowoż wyróżnia się wielką pewnością swego. Brakuje mu intelektu, żeby dostrzec własną głupotę. To jest właśnie efekt Dunninga-Krugera. Jest to w psychologii błąd poznawczy, polegający na tym, że ludzie niewykwalifikowani w danej dziedzinie mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności. Swoją przygodę z surfingiem zacząłem 5 lat temu w Meksyku. Miałem tam instruktora, który wpychał mnie na falę. I kurczę, całkiem nieźle mi szło. A przynajmniej tak myślałem. Spójrzcie na tego durnia. To jest właśnie twarz głupca. Zarozumiała pewność siebie. Bo wszystko zmieniło się drastycznie, gdy instruktor przestał mi pomagać i nie złapałem już do końca wyjazdu ani jednej fali. Mój upadek do Doliny Desperacji był szybki. Bo widzicie, jazda na fali to ostatni element surfingu i to nie najtrudniejszy. Najpierw trzeba wypłynąć z przyboju. Oj, ty sierotko! Następnie trzeba wybrać odpowiednią falę. Potem trzeba ją złapać, wstać i wtedy dopiero można jechać. Tak to powinno wyglądać. Ale zanim tam dojdziemy, jeśli kiedykolwiek tam dojdziemy, to czeka nas jeszcze długa droga na zboczu oświecenia. Nasza ekipa ma różne doświadczenie surfingowe. Ogór i Tuśka surfowali łącznie około 2 miesiące. Boli? Troszkę, ale to będzie gorzej wyglądało. U Kasi będzie to bliżej pół roku. Tak samo u Godzia. Ładne zakręty. Z jechaniem w dół, Julo dopiero zaczynał. zrobieniem ładnego bottom turna, ale Ja pływałem coś w granicach 5 miesięcy. I po takich 5 miesiącach tak to się mniej więcej prezentuje. Każdy z nas przyjechał tutaj z jakimś surfingowym celem. Tuszka, jakie cele na ten wyjazd? Popływać na plantation bez odpychania. Złapać więcej niż jedną falę. Ja chcę zrozumieć falę, chcę łapać każdą falę, jaka się napatoczy. cutback.
ale taki zwykły. No i floater. Co to jest floater? Jazda na górze, na górze załamującej się fali. Moim celem na tym wyjeździe będzie zrobić duck dive'a dobrego. To będzie film o naszych zmaganiach na drodze do opanowania 5 podstawowych elementów surfingu. Pierwszym elementem surfingu jest paddle out, czyli przejście przez przybój i wypłynięcie na tak zwany line-up. Line-up to miejsce, w którym łapie się fale. Widzicie, fale łamią się dalej od brzegu. Przy brzegu mamy już z reguły tylko białą pianę, przez którą musimy się przedostać. To są małe falki, ale spójrzcie, jakiego problemu przysparzają tuśce. Oj, ty sierotko! O Boże! Tuśka, zdążysz przed następną falą? Nie zdąży. Ale jeszcze gorzej! Teraz zobaczcie, z czym muszą zmagać się eksperci. No i nagrałem, a tam? Oż, To są naprawdę duże fale. naprawdę, to jest niesamowite. Jezu, jeszcze jeden ogromny. Fuck! Jak to wybucha? Tym surferom na głowy spadają tony wody. Zwróćcie uwagę na to, co próbują robić. Starają się zanurkować pod falę. To się właśnie nazywa duck dive i to był mój cel na ten wyjazd. Oczywiście na mniejszych falkach. Za płytko. Znów za płytko. Tu aż sam się zdziwiłem, że mi to w końcu wyszło. Widzicie ten wałek wody? Takie wałki, zwane swellem, powstają podczas sztormów, a potem wędrują po oceanach przez tysiące kilometrów. Ten zapewne przyszedł tutaj gdzieś z okolic Antarktydy. Kiedy dopływają do płcizn, załamują się, dając nam falę. Fala zaczyna się łamać, gdy jej wysokość jest większa niż 0,8 głębokości. Wybranie odpowiedniej fali, czyli takiej, która ładnie się łamie w danym kierunku, sprawia dużo trudności początkującym surferom. Julo jest początkujący. Fale przechodzą w małych grupkach, zwanych setami. Trzeba na nie trochę poczekać. Idzie set. Widzicie, jak wszyscy padlują, żeby ustawić się w dobrym miejscu. Kolejna fala. Julo jest świetnie ustawiony. Niestety nie ma pierwszeństwa. Pierwszeństwo ma ta osoba, która jest najbliżej załamania. Zobaczcie, jak taki set wygląda z perspektywy surfera. Dobre fale się tak ładnie, kierunkowo łamią. A wybranie dobrej fali to klucz do dobrego przejazdu.
Jak widzicie, iloma to we krwi. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak szybko to załapał. A ty Ogór, jakie plany? Ja chcę zrozumieć falę. Chcę łapać każdą falę, jaka się napatoczy. Łapanie fali to precyzyjny proces. Bo widzicie, jest tylko niewielki segment fali, na którym możecie ją złapać. Nie za stromo, nie za płasko, musi być w sam raz. Jest w złym miejscu. Jeśli będziecie w za stromym miejscu, fala się załamie, zanim zdążycie wstać. Ale jeśli jest niewystarczająco stromo, to fala was nie pociągnie. Nie za stromo, nie za płasko, tylko w sam raz. Dodatkowo trzeba też mocno, sprawnie padlować, żeby zrównać swoją prędkość z prędkością fali. Dobry. Jedzie w bok. To Ogór. Tego dnia Ogór miał dzień konia. Chyba spełnił swój cel. Chcę łapać każdą falę, jaka się napatoczy. A, bo tutaj Ogór A będzie jak ktoś ewidentnie źle nogę wstawił. A i faktycznie tak można być od razu nisko. Jedzie w bok. Ładny pop-up. I tak to ma wyglądać. To jest duża różnica. Czekaj, No, to jest... Duża różnica, no. Pop-up to inaczej wstanie na desce. Pop-up. I dużej filozofii tutaj nie ma. Trzeba ten ruch wykonać setki razy, żeby zapisał się w pamięci mięśniowej. Bo na fali już nie ma czasu o tym myśleć. Paddle, paddle, paddle i pop-up. Generalnie im jesteś sprawniejszy fizycznie, tym łatwiej ci to przyjdzie. Spójrzcie z jaką łatwością robi to nasza Katie. Katie przez lata profesjonalnie tańczyła. To od razu widać. Czy wspominałem już, że surfing to najtrudniejszy sport, jakiego przyszło nam się uczyć? A jeszcze do tego potrafi się dać we znaki. By się nie zginął stopa. Kasia pocięła się na rafie. Tuśka i Adam mają siniaki w bardzo dziwnym, ale tym samym miejscu. Ogórowi wyskoczył kalafior. Godzio ma zapalenie ucha. Mi się tym razem upiekło, ale ja już mam taryfę ulgową. I rozumiem, że ktoś mógłby spytać, po co? Po co to wszystko? Istnieje taki stan umysłu, który w psychologii nazywa się flow. To stan, w którym dana czynność tak cię pochłania, że tracisz poczucie czasu, zapominasz o Bożym świecie i o własnym ego, jesteś w pełni skoncentrowany i czujesz, że ta czynność sama w sobie jest dla ciebie wartościowa. Koncept ten został nazwany i zbadany przez tego pana, Michał Csikszentmihalyi. który argumentuje, że ludzie właśnie podczas tego stanu odczuwają największą radość z życia. Aby osiągnąć flow, musisz mieć przed sobą trudne wyzwanie, ale jednocześnie czuć, że masz umiejętności, żeby mu sprostać. Każda złapana fala to właśnie takie wyzwanie. Surfujemy, bo akt jechania na fali to czysta radość.
Nasz wyjazd został przerwany w połowie i musieliśmy wracać akcją lot do domu. Podczas lotu u Kasi pojawiła się gorączka i gdy wylądowaliśmy, wojsko zgarnęło ją z samolotu. Na szczęście po zbadaniu puścili ją wolno, a teraz po czasie wiemy już, że to nic poważnego. W każdym razie siedzimy w domach na 14-dniowej kwarantannie. Hejo, jeszcze chwilka. Jeśli chciałbyś wesprzeć mnie na Patronite, to link w opisie. Piszę tam do was listy, zdradzam sekrety produkcji. Zapraszam.